Trening, który dzisiaj wykonuję, to jeden z 3 najważniejszych, jakie służą mi w rozwoju jako biegaczowi górskiemu. Mianowicie jest to trening VO2 Max. Dzisiaj trening w takim trochę nietypowym otoczeniu, ponieważ jestem na biegu Złotą Paproć. Jako ambasador nie startuję, dopinguję zawodników. Dawaj, dawaj! Taki mały, lokalny bieg organizowany przez mojego partnera, sponsora, firmę Joniec. Dlatego musiałem się po prostu tutaj pojawić, a przy okazji wykonuję akcent VO2 Max 10 razy 2 minuty, na przerwie 90 sekund i później 10 razy 30 sekund, na przerwie 45 sekund. Trening bardzo mocny, zawarty w łącznej objętości 2 godzin. Będzie się działo, ale staram się pobiegać mocno. Zostały 3 tygodnie do startu. Jestem w trakcie wykonywania treningu o bardzo wysokiej objętości, bo w tym tygodniu wyjdzie 15 godzin, 120 km, 6000 metrów przewyższenia. Także jest to robić. Jednocześnie zbliżający się Sierzinal, tak jak mówię, zostały 3 tygodnie, wymaga od nas zwiększenia nieco intensywności tego treningu. Stąd też takie bodźce mogą pojawiać się teraz częściej. Ale zanim zacznę swoją główną część, wystartuję jeszcze bieg na 7 km. A oto i strefa startu. Właśnie przygotowują się biegacze biegający na 7 km. Na trasie już od dłuższego czasu biegacze na 21 km. No i wlatują zawodnicy po kolei na metę. Dobrze, dobrze, do mety! Dawaj, dawaj! A ja zaraz ruszam na pierwszą minutówkę. Przystępując do tego treningu, miałem za sobą dzień wcześniej trening długi, po 3 godziny longa w Tatrach, który nie był może bardzo męczący, ale generalnie cały tydzień był bardzo mocno objętościowy i zaledwie na 2 dni przed tym treningiem wykonywałem również bardzo mocny trening progowy. Dlatego też spodziewałem się, że mogę mieć tutaj dosyć duże trudności, przede wszystkim z takim zmęczeniem mięśniowym. Okazało się jednak, już startując na to pierwsze powtórzenie, że nie do końca tak jest. Reaktywność była naprawdę dobra i stromizny pokonywałem naprawdę bardzo szybko. Wbiłem się na dobrą intensywność dość prędko, natomiast tak jak będzie można zauważyć, moje tętno nie podskakiwało aż tak wysoko, jak bywało to przy podobnych treningach w przeszłości. Dlaczego tak było? Prawdopodobnie właśnie ze względu na to nagromadzenie objętości w ostatnich dniach. Pamiętajcie, że w momencie, w którym organizm jest nieco zmęczony, w którym mamy do czynienia ze zwiększeniem czy to intensywności, czy objętości w dosyć krótkim czasie, efektem tego zmęczenia paradoksalnie może być obniżenie tętna wysiłkowego, a właściwie brak takiej możliwości wyjścia na te najwyższe obroty. Nie łączy się to co prawda często z prędkością biegu, ponieważ ta może być nawet bardzo dobra. Nie łączy się to też często z odczuciem mięśniowym, ponieważ po raz kolejny to może być na bardzo wysokim poziomie. Jednakże łączy się to ze stanem naszego układu nerwowego. I tutaj warto zerknąć do mojego materiału o przetrenowaniu, który dosyć niedawno opublikowałem, ale pokrótce wytłumaczę Wam, jak to działa. Generalnie w momencie, w którym układ nerwowy, szczególnie ten układ autonomiczny, niezależny od naszej woli, wejdzie w fazę takiego, można powiedzieć, wyciszenia powysiłkowego, a więc zaktywizujemy nasz układ przywspółczulny, może dochodzić do ograniczenia możliwości takiego właśnie bardzo wysokiego pobudzenia. Nazywa się to właśnie zmęczeniem przywspółczulnym, a w kontekście przetrenowania, które mogłoby mieć tutaj miejsce, jeśli taki stan utrzymywałby się bardzo długo, takie przetrenowanie nazywa się właśnie przetrenowaniem przywspółczulnym, w którym raczej jesteśmy tacy zmęczeni, przygaszeni, czujemy brak mocy, brak energii, ciągłą senność, brak takiej świeżości i nie jesteśmy właśnie w stanie osiągać bardzo wysokiego tempa. Jestem po 5 powtórzeniach, zaraz ruszam na 6. Ilość ludzi też startujących w biegu z pieskiem jest bardzo fajna. No dobrze się to ogląda. Fajnie uczestniczyć w takich wydarzeniach. Jeśli jednak taka sytuacja trwa tylko chwilę, nie musimy się tym przejmować. Jest to naturalny moment adaptacji treningowej.
Pamiętajcie, że trenujemy po to, by stawać się lepszymi. Trening nie jest zawsze po to, aby na treningu błyszczeć. Na treningu musimy symulować w pewien sposób warunki zmęczenia, które dotkną nas później na zawodach. A z racji na fakt, że w moim sezonie pozostało jeszcze kilka bardzo ważnych celów, musimy to zmęczenie właśnie symulować w taki sposób. Paproć i okolice Tymbarku są do takich celów, powiedziałbym, wręcz stworzone, tak jak cały Beskid Wyspowy. Dlaczego? No, miałem tutaj do zrobienia te 10 razy 2 minuty up and down, czyli miałem to zrobić w takim terenie zróżnicowanym. I można to robić oczywiście na krótkiej pętli, na jednym odcinku wypakować go zmiennością terenu. Z drugiej zaś strony ja lubię również podzielić to często na takie dwie części, w których napieram bardzo mocno na podbiegu, napieram po części na takim pofalowanym terenie jak tutaj na grzbiecie Paproci i napieram też na zbiegu, co jest bardzo, bardzo cenną umiejętnością. Dlatego bardzo lubię ten Beskid Wyspowy, co już pewnie wiecie z wielu moich materiałów, że jest to mój taki ulubiony poligon treningowy. Oczywiście oprócz Lasu Wolskiego, który jest tym poligonem treningowym numer 1, można powiedzieć, ale tutaj nawet w pobliskich do Krakowa górkach można znaleźć mega opcje do treningu. Im dalej z tym treningiem, tym ciężej się robi. Co to oznacza w moim odczuciu? Ja zazwyczaj, jeśli jestem w bardzo dobrej formie, nie odczuwam tyle takiego zmęczenia ogólnego na ciężkich odcinkach, a raczej zmęczenie którejś konkretnej części mojego ciała. I w tym przypadku na tak mocnych aktywnościach zazwyczaj nie jest to bardzo silne obciążenie oddechowe czy też krążeniowe. Czuję największe ograniczenia często mięśniowe, szczególnie jeśli chodzi o podbieg. To jest jeden z czynników, na którym warto rzeczywiście pracować. I tutaj jest jak najbardziej sens wdrażania też prędkości wyższych na płaskim. Wytłumaczę pokrótce, po co to robimy. Właśnie po to, aby przesunąć te nasze zdolności biomechaniczne, aby przesunąć możliwości napierania na nieco wyższy poziom, aby ten nasz układ ruchu był mięśniowo i stawowo, także więzadłowo, powięziowo, gotowy do utrzymywania bardzo wysokich prędkości, bardzo wysokich intensywności przez długi czas. I bardzo mocno przekłada się to na biegi górskie. Wiadomo, jeśli biegacie głównie lub tylko i wyłącznie w takim technicznym bardzo terenie, skyrunningowym terenie, może te prędkości płaskie nie będą aż tak przydatne, natomiast w większości polskich również warunków mamy do czynienia z dosyć częstymi płaskimi czy też wypłaszczonymi przelotówkami. Taki stan rzeczy wymaga od nas odpowiedniego podejścia treningowego i, tak jak wspomniałem, przejścia czasem do tych prędkości bardziej płaskich. 2-minutówki skończone. No i zaraz ruszam na 30-sekundówki, czyli te mocniejsze, szybsze, intensywniejsze. Dawaj! Mocno, dobrze. Dawaj Kinga, dobrze jest, dobrze. Ciśnij ostatni podbieg, mocno. Te 30-sekundówki są dla mnie często nie tyle trudne, bo wydolnościowo nawet nie zdążę wejść tutaj na jakieś bardzo wysokie tętno, co to przejście właśnie mięśniowe bywa dosyć ciężkie. Z tego też względu staram się na nich utrzymywać jak najlepszy rytm i pracować też nad tym rytmem. Co rozumiemy przez pracę nad rytmem? Przede wszystkim jest to taka umiejętność, takie wrażenie z naszego ciała, w którym doskonale czujemy, z jaką prędkością w danym momencie się poruszamy, czy też czujemy po prostu taką płynność, moc, dynamikę w odbiciu. Nad rytmem można pracować na bardzo wiele sposobów. Przykładowo najprostszym są przebieżki dodawane na koniec długich biegów. Przykładowo są to też takie przyspieszenia w trakcie spokojnych biegów, czyli wszystko to, co pozwala nam nieco rozkręcić ten układ mięśniowo-szkieletowy. Dodawanie też takich 30-sekundówek po treningu VO2 Max, takim jak wykonywałem tutaj, jest też bardzo rozwijające pod kątem właśnie utrzymywania tego rytmu, co w biegach górskich jest bardzo, bardzo istotne, szczególnie na wysokim zmęczeniu, kiedy mamy tendencję do tego, żeby jednak kadencja spadała, żeby dawać sobie nieco odpoczynku na zbiegu. Tutaj dążymy do tego, aby jak najbardziej ograniczyć te efekty, dzięki czemu jesteśmy bardziej ekonomiczni, dzięki czemu jesteśmy bardziej wydajni i też każdą górkę jesteśmy w stanie przebiec nieco szybciej. Akcent zakończony. Zrobiłem
Nie wiem, czy nie jedną za dużo dwuminutówkę. Jakoś się nie mogłem doliczyć. No ale to się okaże, bo no widzieliście, dopingowałem też ludzi po drodze, więc mogło mi gdzieś to umknąć. Samopoczucie bardzo dobre. Trochę czuję takie zmęczenie mięśniowe. No jednak te ostatnie dni były naprawdę potężne. 2 dni temu wykonałem bardzo mocny trening progowy, ale kolejna cegiełka do formy dołożona. A teraz jeszcze około pół godziny spokojnego biegania. No i patrzcie, w takim otoczeniu, jak fajnie można zorganizować właśnie, czy to taki lokalny bieg, czy to trening, taki Beskid Wyspowy. Daje naprawdę ogromne możliwości do wykonania różnych jednostek treningowych. Tak jak widzieliście dzisiaj, ja też byłem w stanie wykonać tutaj bardzo mocną jednostkę w bardzo zróżnicowanym terenie. Nie brakowało podbiegów 30%, nie brakowało technicznego zbiegania, przynajmniej w krótkiej części takich wypłaszczeń jak tutaj. Także pamiętajcie, do biegów górskich wcale nie potrzeba mieć jakichś nie wiadomo jak dużych gór, a czasem w zupełności wystarczy taki mały, lokalny pagórek. Ja już powoli kończę, zbiegam w stronę Tymbarku i na zakończenie chciałem pokazać Wam ten piękny widok. Naprawdę Beskid Wyspowy jest piękny. Za rok, jeśli tylko będziecie mieli okazję, będziecie przyjazdem nawet, wpadajcie na bieg o Złotą Paproć. Mała, lokalna impreza, ale daje dużo radości. 2 dystanse, 21,7 km. Warto się spróbować. A ja Wam niezmiennie dziękuję za wsparcie, za trzymanie kciuków, za wyświetlenia na tym kanale, za to, że mam w Was takich dobrych fanów. Myślę, że pokazanie tego treningu pomoże Wam może odświeżyć coś też we własnych jednostkach. I cóż, do zobaczenia w kolejnych materiałach.